Albania to kraj kontrastów leżący na Bałkanach. Z jednej strony spotkać można tu najnowszy model Mercedesa, a z drugiej osoby poruszające się na osiołkach. Albania jest w 75% krajem górzystym, ale ma ona również długą linię brzegową. Są tu Morze Adriatyckie i Jońskie z umowną granicą w miejscowości Vlora. Do niedawna był to kraj zamknięty, w którym rządził dyktator Hodża. Kraj usiany bunkrami i odizolowany od innych. Obecnie Albania otworzyła się, chętnie przyjmując turystów. Podczas naszych albańskich wakacji odwiedziliśmy południe kraju. Obejrzeliśmy na Rivierze Albańskiej Sarandę, Park Narodowy Butrin, Blue Eye, do niedawna dostępne wyłącznie dla dyktatora Hodży i jego gości, Gjirokastar oraz Berat. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Tirani. Seria Albania na wakacje składać się będzie z 6 części, w których postaram się opowiedzieć o zabytkach, ciekawych miejscach, a także cenach. Zapraszam do oglądania i komentowania, a gdyby film Wam się spodobał, zapraszam również do subskrypcji kanału. Będąc w Sarandzie, koniecznie trzeba wybrać się do Blue Eye. Jest to jedna z atrakcji naturalnych, których nie można pominąć będąc w Albanii. Co ciekawe, w Albanii mamy 2 cuda natury nazwane Blue Eye. Wywierzysko w okolicach Sarandy oraz błękitne oko w górach przeklętych na północy Albanii. Do Blue Eye wybraliśmy się w porze popołudniowej. Dojazd nie jest skomplikowany. Na 3 km przed wejściem na teren parku znajduje się parking, jednak my pojechaliśmy dalej i zatrzymaliśmy się przed samym szlabanem ustawionym przed wejściem do parku. Wejście na teren Blue Eye jest płatne, ale za 4 osoby zapłaciliśmy tylko 200 leków, a więc około 2 euro. Po przejściu bramek znajdziemy się na moście, a następnie trzeba przejść jeszcze około 1,5 km po utwardzonej betonowej drodze, aby dojść do wywierzyska. Idąc po krętej drodze mijamy licznych turystów odwiedzających to miejsce, a także podziwiamy wspaniale wyrzeźbione góry oraz roślinność. Blue Eye to zdecydowanie jeden z tych cudów natury, który od samego początku pobudza naszą wyobraźnię. Jest to wulkaniczne źródło umiejscowione pod ziemią, tak zwane wywierzysko, z którego woda wypływa pod dużym ciśnieniem, nawet 6 m3 na sekundę. Jaskinie jak na razie udało się zbadać do głębokości 45 metrów. Woda w rozlewisku ma temperaturę około 10 stopni Celsjusza, co sprawia, że brodzenie w rzece w upalne dni jest znakomitym sposobem na relaks. Patrząc na źródło z góry, można odnieść wrażenie, że obwódka groty wygląda jak tęczówka, podczas gdy ciemniejszy środek do złudzenia przypomina źrenicę. Woda jest tu tak krystalicznie czysta, że można zobaczyć algi i drobne zwierzęta żyjące na dnie rozlewiska. Miejscowi ludzie sądzą, że woda zmienia kolor w zależności od pory dnia. Błękitne oko to źródło rzeki,
która wypływa u stóp gór z podziemi, przez co klasyfikowane jest jako wywierzysko. Blue Eye daje początek 25-kilometrowej rzece Bystrice, wpadającej do Morza Jońskiego w okolicach Sarandy. Piękna natura to nie jedyny powód, dla którego przychodzą tu turyści. Do popularności miejsca przyczyniła się także legenda, według której na terenie wywierzyska mieszkał niegdyś smok. Drapieżnik porywał młode dziewczęta i osuszał wodę z pobliskich źródeł. Kiedy mieszkańcom udało się w końcu zabić bestię, jej oko wylało czystą wodę, która płynąc w dół rzeki nawadniała roślinność i dała nieziemskie światło. Stąd krystaliczno-niebieski kolor wody. Wszędzie wokół podziwiać można piękną zieleń zasilaną rzeką, na której nie robi wrażenia temperatura powietrza dochodząca do 38 stopni Celsjusza w cieniu. Wokół tej roślinności uwijają się ważki, które nie boją się zupełnie ludzi. Nad rzeką Bystrica, w pobliżu Blue Eye, wybudowane zostały bary, gdzie można ugasić pragnienie i odpocząć przed drogą powrotną do samochodu.